Cześć! Dziś będę chciał Wam pokazać, jak uciąć sobie kawałek kamienia do ostrzenia. Dlaczego chcemy uciąć kawałek kamienia do ostrzenia? Tutaj na przykład mamy kawałek kamienia japońskiego, który wytwarza bardzo fajną i drobną zawiesinę do ostrzenia, więc będę chciał sobie z niego mniejszy kawałek uciąć, aby używać go jako tomo na góry. To jest tak zwana koppa, czyli kamień o nieregularnych kształtach, które są tańsze, ale są też gorsze jakościowo często. Nie tylko nieregularny kształt mają, ale posiadają też różne jakieś pęknięcia, niedoskonałości bardzo często. Ja tutaj akurat tym pęknięciem nie będę się teraz przejmował. Spróbuję sobie go uciąć. Co potrzebujemy, żeby uciąć taki kamień? Potrzebujemy oczywiście kawałek kamienia, który chcemy ciąć. Potrzebujemy wodę oraz potrzebujemy taką piłę z żyłką z naspem diamentowym. Taka piła oraz takie żyłki są do kupienia na portalach typu AliExpress czy Temu. Tam to możemy na pewno kupić. Ja stamtąd to też posiadam. Zaznaczę sobie kawałek kamienia, który chcę uciąć. Powiedzmy, że to będzie gdzieś taki kawałek. To nie ma zbytnio znaczenia, czy to bardzo równo zaznaczę, czy nie. Popatrzę sobie tylko tutaj jeszcze, czy nie będzie gdzieś za cienki. I teraz rozpoczynamy. Oczywiście, żeby miało sens jakieś cięcie, to mam podstawkę pod spód, żeby kamień był wyżej. Teraz miejsce cięcia poleję wodą oraz zacznę już ciąć na początku dosyć krótkimi ruchami, tak aby za bardzo nie rozszerzyć sobie tego miejsca cięcia na początku i w miarę precyzyjnie to uciąć. Chodzi mi o to, żeby to pierwsze zagłębienie było w miarę precyzyjne. Jak widzę, dużo proszku tu się osadza. Trzeba to przepłukać. Teraz się znów wpasować w ten dołek, który mamy. I znów tniemy. Tutaj oczywiście lekki nacisk w dół piły będziemy mieć. Można taki kamień ciąć oczywiście szlifierką kątową z odpowiednią tarczą, ale przy cięciu maszynowym, przy cięciu maszynowym jeden drobny błąd i kamień nam może popękać we wszystkie strony. Zwłaszcza się to tyczy kamieni japońskich, które są zrobione z wielu warstw. Często mają nawet niewidoczne jakieś pęknięcia w środku. Jeżeli użyjemy jakiegoś narzędzia wysokoobrotowego, to bardzo łatwo wtedy taki kamień uszkodzić, albo taki kamień ma bardzo łatwo, żeby się wtedy rozpaść na wiele mniejszych kawałków. Tutaj jest to niestety ręczny, żmudny proces. Nie jest też jakiś super dokładny, bo jak zobaczycie na końcu, linia cięcia nie będzie idealna. Pewnie dużo zależy od operatora oczywiście, ale taka ręczna robota nigdy nie będzie laserowo wycięta. Za to co tym zyskujemy? No, jest bardzo duża pewność, że reszta kamienia, z którego odcinamy kawałek, nie ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli ktoś ma jakieś specjalistyczne piły do gresu, do kamienia, gdzie są właśnie chłodzone wodą, wtedy pewnie można to robić w taki sposób i też uszkodzenie, czy ryzyko uszkodzenia będzie minimalne. Ja czegoś takiego nie posiadam, więc radzę sobie
tak jak umiem i tym, co posiadam. Około połowy kamienia już mamy przecięte, więc połowa za nami, połowa jeszcze do roboty. Już jestem przy końcówce. Dodam sobie jeszcze jedną podkładkę, bo powoli robi się niewygodnie. No i tak, mamy to ucięte. Piła przeszła na wylot. Oczywiście tam jest bardzo dużo zawiesiny, więc to się jeszcze trzyma. Ale przy odrobinie pomocy już to zejdzie. Tu musimy to teraz oczywiście wyczyścić oraz najlepiej zaoblić wszystkie te kształty, wszystkie te ostre rogi, które żeśmy zrobili, i możemy sobie przygotować właśnie w taki sposób taki kawałek do wytwarzania zawiesiny. No i tak wygląda krawędź tego kamienia ucięta przez nas. Tu jest krawędź robocza i teraz pozostało nam go wykończyć. Czyli mam tutaj płytkę diamentową Atoma 140. Zwilżę sobie i postaram się trochę zniwelować te wszystkie ostre krawędzie. Nie zależy mi, żeby ten bok był super prosty, tylko żeby w miarę nie było takich
pęknięć, bo każde takie pęknięcie na kamieniu japońskim może powodować, że ten kamień się będzie rozwarstwiał. Więc jeżeli jest możliwość, to lepiej to zeszlifować i mieć w miarę równą powierzchnię. Oczywiście to będzie bok tego kamienia do wytwarzania zawiesiny, więc nie zależy mi, żeby on był super równy. Dlatego też takim ruchem po kole staram się go równać, żeby szybciej te zadrapania wyeliminować. No już wygląda dużo lepiej, tu jeszcze taki kawałek został, ale to już w niczym nie przeszkadza. Jeszcze sobie podrównam tutaj wszystkie te ostre krawędzie i będzie gotowy, będzie przygotowany po to, żeby go zabezpieczyć żywicą. Tutaj ten kamień ma tak zwaną kawę, czyli skórę. Z tego chcemy się pozbyć z kamienia, przynajmniej żeby nie był tak głęboko w części, w której będziemy używać, bo to jest bardzo twardy kawałek tej skały i on będzie rzucał takie drobinki, które tutaj nawet widzimy, które są bardzo duże i jeżeli to wpadnie nam w krawędź tnącą, no to zniszczymy ją od razu przy pierwszym kontakcie, więc z tego kawałka będę musiał to troszkę zeszlifować, żeby właśnie tej skóry tutaj nie zostawić, skoro chcę używać tej płaszczyzny. Tutaj 3 boki tego kamienia są czyste, a tutaj połowa tego boku właśnie tą kawę posiada i muszę trochę tego zetrzeć. Dobrze, te kilka milimetrów, które są już tutaj czyste, mi w zupełności wystarczy. Raczej nie zedrę tego kamienia, używając go do zawiesiny głębiej, więc póki co zostawię, a jeżeli jakimś cudem uda mi się dotrzeć i przedrzeć przez te kilka milimetrów, no to będę musiał znowu zedrzeć ten kawałek boku. Jeszcze sobie zaokrąglę tutaj te ostre krawędzie.
tyłu ścieram tak, że te ostre krawędzie będę go zabezpieczał żywicą i wtedy jak będę miał takie ostre krawędzie, no to ciężko mi będzie na nie nałożyć żywicę. I to by było na tyle. Tej części kamienia nie równam, nie zaokrąglam jeszcze, bo dopiero po zabezpieczeniu żywicą sobie ją wyrównam, bo i tak pewnie jakieś kawałki żywicy mogą się przedostać tutaj na tą powierzchnię roboczą, będzie trzeba je zeszlifować, więc teraz szlifowanie powierzchni roboczej nie ma sensu. Dopiero po zabezpieczeniu ją wyszlifuję i sobie zaokrąglę wszystkie te kanty. Więc to by było na tyle.